Witam serdecznie, z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego Tank Models. Witam serdecznie swoich subskrybentów. Mam nadzieję, że ten unboxing Wam również pomoże w dokonaniu zakupów. Witam serdecznie również swoich widzów kanału, którzy jeszcze nie zasubskrybowali, a których zachęcam do subskrypcji mojego kanału, żeby pomóc mi po prostu w odblokowaniu kolejnych opcji na YouTubie. Chciałbym Was również zaprosić do swojego sklepu internetowego, który mieści się pod adresem www.tankmodels.pl, a bohaterem dzisiejszego unboxingu będzie ciężki czołg sowiecki T-28 od rosyjskiej firmy Zvezda. Tak prezentuje się pudełko z artboxem. Tutaj mamy oczywiście na krawędziach pokazane inne modele, a z tyłu mamy już sklejony model T-28. Był to prawie najcięższy czołg radziecki. Jego następcą był jeszcze cięższy model T-35, którego unboxing wkrótce zaprezentuję. Na chwilę, pod jakim numerem on się ukrywa? On się mianowicie ukrywa pod numerem 5064. No i teraz zaglądamy do pudełka z tym modelem. Wszystkie tutaj zaznaczę modele z Wezdy są zaklejane. Bardzo mocno są również, posłuchajcie, pakowane. Tutaj mamy tak naprawdę pudełko w pudełku. No i teraz właśnie następuje zwolnienie blokady. I cóż my tu otrzymujemy? W bardzo mocnym kartonowym pudełku dostajemy instrukcję, rodzaj malowania, z tym, że to jest rodzaj malowania defiladowy, ponieważ Rosjanie tuż przed wojną, jak i również na początku trwania wojny, ale również w późniejszych okresach II wojny światowej nie malowali czołgów jednolitym zielonym kolorem, ale również malowali w trójbarwny kamuflaż lub w dwubarwny. O, właśnie tu mamy przykład takiego trójbarwnego malowania. To jest jeden z wielu rodzajów. Był również malowanie zielono-dwukolorowe, gdzie wykorzystywano właśnie tylko i wyłącznie na przykład zielony z piaskowym, ewentualnie trójbarwny, gdzie zamiast czarnego tutaj tego koloru był malowany ten pojazd brązowym kolorem. Tak, tutaj mamy też wersję zimową, która w ten sposób, to znaczy tutaj powiem Wam, że na przykład czołgi w ten sposób malowane brały udział, najpierw wjechały na teren Polski 17 września 1939 roku w tym trójbarwnym kamuflażu, a w jednym i w drugim kamuflażu brały w zimowej wojnie przeciwko, po prostu agresji dokonali na Finlandię. Na początku wojny tak samo były malowane, a jednobarwnym zielonym kolorem one były tak naprawdę malowane na paradę. Tutaj mamy takie typowe oznaczenie właśnie na defiladę. Mamy jakąś ulotkę jeszcze, mamy mały zestaw kalkomanii, no i oczywiście mamy samą ramkę. Kawał modelu powiem Wam i od czego by tu zacząć? Chyba standardowo zacznę, posłuchajcie, od samej instrukcji. Duży format tej instrukcji jest. Tu mamy informacje na temat tego czołgu, jak należy wycinać, czym obrabiać, jak i również na przykład, że trzeba mieć jakieś wstążki, skalpel modelarski, jak i również penseta by się przydała również. No i tu mamy, posłuchajcie, instrukcję. Bardzo jasno wszystko jest wyjaśnione. Widzimy, jak sklejać, montować ten model. I powiem Wam, że tu część modelu należy najpierw skleić, później pomalować i dopiero następnie wklejać, ponieważ niektóre elementy będą niewidoczne w trakcie montażu i po prostu fajnie jest to tak etapami sobie sklejać.
Na koniec tutaj mamy właśnie pokazane, bardzo jest dokładne, przede wszystkim Zvezda robi modele, które nie posiadają gąsienic gumowych. Powiem Wam, odradzam modele z gąsienicami gumowymi, to jest malowanie tragedia. Tutaj mamy ulotki od Zvezdy, a tu mamy tą kalkomanię. Powiem Wam, że tak, ona wygląda, że jest bardzo ładnie zrobiona, że jest cienkie jest, ale powiem Wam, że to jest dość sztywne. Przy nakładaniu warto używać płynów pod kalki, jak i również płynów na kalki, czyli tych zmiękczających, żeby ona bardzo ładnie przylegała do modelu, żeby nie tworzyła takiego trójwymiarowego, wypukłego grafiki, powiedzmy tak, żeby ona nie była taka wystająca z modelu. Płyny firmy Amomig oczywiście prezentowałem w poprzednim takim poradniku modelarskim. Tak prezentują się kalkomanie, więc one tutaj ładnie wyglądają, ale po moim zetknięciu z tymi kalkomaniami w Panterze, no to nie najlepiej to było, powiem Wam. Nie byłem zadowolony z kładzenia tych kalkomanii i nie było to najlepsze. No i tu mamy, nowy rodzaj gąsienic. Widzę, że tu mamy już gąsienice ogniwkowe. No i teraz zobaczymy, jak to wygląda. Tu mamy bardzo fajne, nie mamy w tym czarnym pasku, ale mamy już z elementów składane gąsienice. Tu mamy, widzę, jedną ramkę z samymi kółkami, no bo tych kółek tutaj jest od groma i ciut, powiem Wam. Jest to składać, jest to sklejać, więc bardzo fajnie, że oni to zrobili w ten sposób. Nie robili żadnych uproszczonych modeli, tak jak to robi na przykład Trumpeter. I tam na dodatek układ jest w całości razem z kołami gąsienice gumowe. Ja powiem Wam, odradzam tego typu modele. I tu mamy tak, mamy kadłub, spód, podwójne ramki. W sumie mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, no i tutaj jest element. No i teraz sobie zaczniemy oglądać, wiecie co, zaczniemy od tego kadłuba. Jak widzicie, praktycznie tego kadłuba nie trzeba obrabiać. Detal jest naprawdę bardzo ładny. Modele z Zvezdy bardzo ładnie się sklejają. Tutaj naprawdę nie powstają żadne szpary, tylko trzeba w odpowiedniej kolejności sklejać ten model, ponieważ tutaj zakrywamy układ jezdny. Znaczy widać część kół napinające, widać koło napędowe, te, które są na gąsienicy na dole, ale sporą część też zasłaniamy. Tak prezentuje się kadłub, dół kadłuba bardziej bym powiedział. Detal jest naprawdę super. Teraz widzę ramkę, oglądamy, gdzie są elementy wieży, włazy, część narzędzi takich inżynieryjnych. To znaczy chodzi tutaj o łopaty, kilofy, różnego typu, tego typu rzeczy. No i proszę bardzo, tu mamy też linę, od razu z mocowaniem, z takim napinaczem. Mamy antenę na wieżę, chociaż nie musimy tutaj montować. Mamy możliwość właśnie, posłuchajcie, zamontowania lub nie anteny do radiostacji. Tutaj mamy dwie liny i tak samo napinacze mamy. Mamy elementy małych wież do CKM-ów. Mamy CKM tak samo, posłuchajcie, na dużą wieżę, bo tu są 3 wieże aż. Jedna duża i 2 małe z przodu, uzbrojone w karabiny maszynowe. Tu mamy karabin maszynowy, który montujemy na dużej wieży. No, mamy tutaj wylot powietrza. Widzę, że tutaj mamy takie lewarki do podnoszenia, klapy. Jak sami widzicie, naprawdę detal jest bardzo fajny. Nic, troszeczkę tutaj na wieży widzę jakieś nadlewki powstały. Tutaj widzę szczeliny nie są zaślepione od spodu, znaczy zamknięte od wewnątrz, tak, nie są odsunięte blokady, ale możemy sobie też tutaj delikatnie po prostu wiertełkiem. Tu warto też chociaż nie, no tutaj możemy sobie rozwiercić, ale pamiętajcie, że one były zasłaniane od wewnątrz wieży, tak.
Tutaj tego nie będzie widać, ale te wszystkie otwory, takie wizjery, jak i również luki strzelnicze, otwory strzelnicze były zamykane od wewnątrz, podobnie tak jak we wszystkich czołgach w tej konstrukcji lat 30., ale późniejszych również. Tu mamy ramkę w takim razie, czy ona ma jakiś numer ta ramka? Nie, nie widzę, żeby miała numer. Teraz bierzemy sobie dużą ramkę, gdzie są elementy tak, błotników. Model jest w miarę świeży, bo to jest z 2020 roku. Już miałem unboxing zrobić dawno, dawno temu. Na przykład osobom, które są zainteresowane właśnie złożeniem tego modelu na okres 1939 roku, czy też wojny zimowej z Finlandią, no to polecam zapoznanie się na przykład z taką książką, to już jest praktycznie biały kruk, Czerwony Blitzkrieg, wydany kiedyś przez wydawnictwo Pelta. Też był taki sklep internetowy, znaczy sklep modelarski Pelta, no ale niestety podczas remontu i budowy metra na odcinku Świętokrzyskiej niestety nie wytrzymał zamknięcia ulicy, ciężkie było dojście i niestety Pelta się niestety zamknęła. A naprawdę mieli bardzo fajne modele, jak i również mieli bardzo fajne wydania książek, wydawnictwa, ciekawe książki mieli. I między innymi wydali Czerwony Blitzkrieg. Tak jak tu widzimy, tak samo, bardzo ładny detal, zero jakichś zapadnięć. Mamy fajnie też tutaj turbinę w silniku pokazaną, wentylator cały. Szkoda, że niestety musimy go zamknąć, chociaż nie jestem tego taki do końca przekonany. Tego modelu jeszcze nie składam. No tak, trzeba niestety. Tutaj klapa jest z tyłu zamknięta, ale jak widzicie, detal jest naprawdę bardzo dobry i model jest bardzo dobrze składany, oceniany przez moich kolegów modelarzy domowych jako po prostu jeden z lepszych modeli, takich zaawansowanych, z dużą ilością części, przez kolegów modelarzy sklejaczy. Teraz mamy dwie ramki. Tutaj mamy koła napędowe, koło napinające. Mamy tutaj klapy do małych wieżyczek, górę razem z klapami, gąsienice, elementy gąsienicy, które są tutaj, o właśnie, one są od razu wyprofilowane, więc nie ma ogniwek, tylko je sobie wklejamy. Bardzo fajnie, że wyprofilowali te gąsienice, które na kołach montujemy przednim, tylnym. Naprawdę bardzo ładnie wykonane. Tak samo bardzo fajnie zamontowane jest koło, że wycinamy tak, że tych zębów na tym kole nie niszczymy. Delikatnie zapiłowywujemy. To jest sporo elementów do układu jezdnego, podobnie tak jak w Mausie, którego następnie niestety nie widzimy praktycznie. To są tu kolejne dwie ramki. No i tutaj mamy 4 ramki z kółkami. Bardzo fajne. No powiem wam, że na przykład te czołgi utknęły na chyba Bugu, wiecie co? Nie, przepraszam. Na którejś z rzek. Po prostu one tak naprawdę nie dojechały do żadnego polskiego miasta, nie brały udziału w walkach, ponieważ no po prostu na terenie były bardzo ciężkie czołgi i na polnych drogach po prostu czy też miały problem z przejechaniem przez rzekę, bo były za ciężkie na drewniane mosty, a jak wjeżdżały do rzek, no to niestety był duży problem i wojska inżynieryjne praktycznie musiały wyciągać z rzeki te czołgi. Podobno część tych czołgów pozostawała gdzieś tam daleko, potopiły się po prostu, albo pospadały z mostu. Moi mili, to wszystko. Model jest godny polecenia nawet dla początkujących modelarzy. Naprawdę jest bardzo ciekawym modelem. Ciężki czołg radziecki, sowiecki. Tutaj widzimy, że prezentują nam wojnę znaczy albo to jest, powiem wam, walki raczej prezentują w 1941 roku, bo te czołgi brały udział, jak Niemcy zaatakowali swojego sojusznika Związek Sowiecki, ale powiem wam, że to samo może być jako lato w Finlandii. Dziękuję wam za uwagę. Liczę na lajki, komentarze, suby.
I oczywiście zapraszam do sklepu. Link do sklepu bezpośrednio do tego modelu znajdziecie w opisie filmu. Dziękuję Wam za uwagę. Czołgiem, trzymajcie się.